Jest wrzesień, a my pływamy żaglówką po norweskich fiordach. Nocowaliśmy na łodzi w porcie, a dzisiaj wypływamy z niesamowitej tysiącletniej wioski wikingów Gudvangen, która była istną twierdzą, bo umieszczona między potężnymi górami na samym końcu kilkudziesięciokilometrowego fiordu. Między innymi w tym miejscu Netflix nagrywał sceny do kultowego serialu Wikingowie. Szykujemy jachcić do wypłynięcia. Jeszcze nie wszystkie osoby są na pokładzie. Odczepimy ławeczkę, prąd i możemy cisnąć. O, leci i Maria. Okej, odbijamy z tej pięknej wioski wikingów. Wikingowie płyną dalej. Odczepimy tego szpringa. Tutaj odczepiony. To odczepimy później, jak już skipper silnik odłączy. Tutaj jest krawacik. Trzeba tą elektrykę tutaj ładnie związać, żeby nam się nie pałętała. Więc znowu ta sama robota głupiego. O, jaka ekipa, zobacz, tutaj przypłynęła. Turystyczna, takim speedboatem. Hello. O. Hello, beautiful. How are you this morning? Great, how are you guys? Dzisiaj naszym celem jest malutki porcik Dingia, do którego dotrzemy po około 10 godzinach żeglugi. A to oznacza, że czeka nas po raz pierwszy żeglowanie nocą. Nie mogę doczekać się mojej wachty w godzinach nocnych, a wy na pewno to zobaczycie. Ja w tej chwili buktuję linę, powymienialiśmy się funkcjami. Teraz panie tutaj odczepiają odbijacze, wsadzają do forpiku. No i w zasadzie odpływamy. Dzisiaj czeka nas długi 15-16 godzinny rejs, więc szykujemy się na fajną zabawę. Mam nadzieję, że uda dzisiaj się popływać na żaglach, jak nam wiatr będzie sprzedał. Ahoj! Dobra, jest godzina 11, czyli mamy jakieś 2-godzinne opóźnienie w stosunku do planu, no ale tego się spodziewaliśmy, no bo muzeum było otwarte od godziny 10, więc musieliśmy to przesunąć. To wpływa na to, że prawdopodobnie będziemy mieli dzisiaj wachtę nocną, co nie stanowi żadnego kompletnie problemu. Będzie tylko po prostu krótsza noc. Oprócz tego tutaj w tym porcie nie było wody, więc mamy tylko jeden zbiornik wody i z przeliczenia kapitana wychodzi, że możemy zużyć tylko 10 litrów na godzinę wody, więc nie bierzemy pryszniców, oszczędzamy. Dzisiaj czekają nas spartańskie warunki, a zobaczcie, tutaj też jest bliżej jakiś promik. Wypływamy z Gudvangen, wioski wikingów. Paweł, mamy 100 litrów wody, tak? Został jeden zbiornik. 150 litrów wody, 15 godzin płynięcia, więc około 10 litrów na godzinę. Mniej więcej, uśredniając, tak? Mamy wyciek, ale ją łapiemy co jakiś czas. Ten gościu ściemnia, on ściemnia co 10 minut. A jaka tutaj była opłata portowa w tym Gudvangen? Czyli normalnie? Normalnie, a wody nie było, tak? Czasami tak jest. W jaki sposób szukać właśnie tych stron, gdzie trzeba zrobić opłatę portową? To jest, każdy port ma własną stronę, czy jest jakaś globalna? No to jest sieć Marin, Go Marin. A, Go Marine się nazywa, tak? To jest setka albo więcej w całej Skandynawii. Aha. Aplikację ściągasz sobie, albo tutaj przez app, czy jak tam wchodzisz, podajesz, w której akurat jesteś, Aha. podajesz dane jachty i płacisz online. Płacisz automatycznie. Nazywa się Go Marine, tak? Go Marin. Go Marine. Ale to tylko dotyczy Norwegii? Czy... Skandynawii całej. A, całej Skandynawii, okej. W Europie jest aplikacja GoPro. Co, no, Mówiłem wam o tym gościu, nie? To bodajże 5. dzień naszego rejsu, więc pora przejąć pałeczkę kapitańską na naszej jednostce, a wyrazem tego jest zawsze czapka kapitańska. Kto ma czapkę, ten ma władzę. Ciekawe, czy kapitan również podziela ze mną to zdanie. Wychodzimy z portu. Kapitanie, kto tu jest w końcu kapitanem? No. wiesz, dwóch nie może być. Ale doświadczenia jeszcze brakuje. No właśnie problem jest z tym, że mamy problem z kuchnią w tej chwili, no bo skończył się gaz. Pokazywałem wam tą... O, i znowu słonko zaszło, zobaczcie, za tą górą. Idealne. Pokazane, za tym wodospadem. Zachodzi słonko. Skończył się gaz, no i jest a little problem. Znaczy mamy gazu prawdopodobnie według wyliczeń na około 5 godzin. A wody, tak jak wam mówiłem, 150 litrów na 15 godzin płynięcia, około 10 litrów na godzinę. Spokojnie, to starczy, więc nie będziemy brać prysznica, prysznic będziemy brali dopiero w porcie, więc na luzie wystarczy. Kapitanie, nie ma o co się martwić. Za sterem Magda, u boku swojego osobistego skipera, a tymczasem po śniadanku w naszej kuchni dzieje się. I nie uwierzycie, kto myje naczynia. Sam Krzysztof Krawczyk.
statkiem na parę w piękny rejs. Naszym oczom ukazują się zapierające dech w piersiach pionowe skały po lewej i prawej stronie, które, jakby tego było mało, dodatkowo okraszone są kilkusetmetrowymi wodospadami. Woda niezmiennie równa jak stół, a te nieskazitelne pejzaże odbijają się od tafli wody jak od lustra. Takie sceny zachowuje się w głowie jak klatki filmu na wiele lat. Nie wyobrażam sobie jednak, że tutaj nie wrócimy. Jedno z najpiękniejszych miejsc na ziemi. Ale jak sobie człowiek uzmysłowi, że 1000 lat temu wikingowie przemierzali właśnie ten fiord, no to łapie nas taka chwila zadumy. Ja się tutaj czuję trochę jak w filmie. No zobaczcie, jak to wygląda. Niesamowita atmosfera. Jak oni tutaj popylali na tych swoich łodziach. Chciało się taką swoją drogą łodzią przepłynąć. A tutaj te wzgórza rozpościerały się pomiędzy strugami słońca. Ciężko ich było tutaj zaatakować. No to był bastion obtoczony z każdej strony wysokimi górami, wodospadami, do którego dopływała tylko jedna, tutaj nie rzeka, ale jezioro tak naprawdę, jezioro morskie można tak powiedzieć, bo to jest jezioro ze słoną wodą, bo to jest woda morska. No od razu jak ktoś tutaj do nich płynął, to było to z daleka widoczne, więc no idealny bastion do wybudowania siedziby swojej. Mniej więcej po 2 godzinach żeglugi w najszerszym punkcie fiordu ukazał się przed nami widok, którego nigdy nie doświadczyłem, a w dodatku w tym momencie ja pełniłem wachtę. Była to istna ściana nagłej mgły, która miała kilkaset metrów szerokości i była tak gęsta, że kompletnie nie było widać jednostek, które na jej wysokości pływały. Po lewej stronie ponownie mijamy ogromny posąg wikinga, który częściowo również skąpany jest w tej gęstej mgle. W momencie, kiedy wpłynęliśmy w mgłę, nie mogliśmy za bardzo nagrywać. Wszyscy załoganci wyszli na pokład i każdy bacznie obserwował każdą stronę świata, aby w skrajnym przypadku bardzo szybko zareagować na zbliżający się statek. Włączyliśmy specjalne oświetlenie przeciwmgielne i co jakiś czas używaliśmy sygnałów dźwiękowych, co w takiej sytuacji jest bardzo dobrą praktyką. Wow. Wypłynęliśmy już z tej odnogi fiordu. Została tylko chmura Wikinga. Nie zdążyłem z kamerą tego nagrać, ale mieliśmy okazję przetestować sprawność czujników zadymienia pod pokładem, ponieważ para z gotującego się przez Marię obiadu spowodowała uruchomienie głośnych czujników. Właśnie wstaliśmy po 3 godzinach spania i zobaczcie, co nam się tam ukazało. No jest księżyc w pełni, ogromny, oświetla nam tutaj trasę. Jest godzina około 20:30. Specjalnie poszliśmy spać po to, żeby być gotowym na wachtę nocną. Wcześniejsze zespoły już popełniły wachtę, że tak powiem, a my teraz dopiero wracamy do życia. Maria jeszcze śpi, ja już wstałem. Tak naprawdę oficjalnie wachtę mamy od północy do 4 rano dopiero, ale ja już nie mogłem więcej spać i wstałem zobaczyć, co tu się dzieje na pokładzie i wesprzeć tak naprawdę też zespół, jeżeli ktoś nie miałby siły. Więc chciałem zobaczyć też sposób, w jaki płynie się po zmroku, no bo to też robi wrażenie. No, w nocy tutaj trzeba naprawdę uważać, więc zobaczcie, ja tu mam linę, od razu się związuję, bo ciężko by było się zorientować załodze, że wypadłem za burtę. No, widok takiej czarnej wręcz wody jest lekko straszny. Zobaczcie, nasza bawarka dzielnie przemierza już 8, tak naprawdę wchodzimy w 9 godzinę płynięcia non-stop na silniku. Więc widzicie, te silniki muszą być naprawdę sprawne, niezawodne, żeby wytrzymywać tyle godzin. Więc szapoba bawarka, tyle godzin wytrzymałaś, płyń z nami dalej. Niestety nie udało się zrealizować planu mojego na pewne wydarzenie tutaj na jachcie, bo lubię organizować jakieś niekonwencjonalne sprawy. No i tako jednej rzeczy nie udało się zorganizować ze względu na tą mgłę, którą wcześniej widzieliście, oraz ze względu na wiatr, który był dosyć spory. Odnośnie tego wydarzenia, o którym Wam mówiłem, no to zrealizujemy je jutro rano. Jak dopłyniemy do portu koło prawdopodobnie 2 w nocy, 1, 2 w nocy, no to obudzimy się, jutro rano zrealizujemy. Będzie sobota, będzie tak naprawdę przedostatni dzień naszego rejsu. Zrealizujemy rano mój plan. Warto by było też ubrać już kamizelki pneumatyczne. Tutaj mamy kamizelki w pełni pneumatyczne. Co to oznacza? Oznacza, że po wypadnięciu do wody one automatycznie powinny wypełnić się powietrzem, tak naprawdę gazem,
wiatrem i wtedy unosimy się na wodzie. Dzięki temu te kamizelki są bardzo małe, nie krępują ruchów, tak jak te tradycyjne pomarańczowe kamizelki, które znacie. Później Wam pokażę te kamizelki pneumatyczne. No, może warto na noc takie kamizelki ubrać. No, decyduje o tym kapitan, zobaczymy, co będzie o tym myślał. Po pierwszym kontakcie z wodą one się właśnie same powinny wypełnić. Jeżeli to się nie stanie, no to tam jest też taki zaworek, taki mechanizm, który pociągamy. Powinna nam ona się wypełnić wtedy już na wodzie. Trzeba zwracać uwagę na to, żeby jej czasem nie pociągnąć w trakcie płynięcia, no dlatego, że zużyjemy ten gaz, będzie trzeba chować kamizelkę i jeszcze raz napełniać gazem, bo to jest tylko na jednorazowy strzał. Przygoda, każdej chwili szkoda, jak to mówili kiedyś w znakomitej reklamie. Płyniemy sobie. Wypływamy dzisiaj tak naprawdę z tego języka fiordu. Płyniemy w kierunku Morza Północnego. Przed nami jakieś 4 godziny płynięcia, chociaż trasa ostateczna jest jeszcze uzależniona od pogody, od wiatru, ale prawdopodobnie będziemy wracać też fiordami wzdłuż Morza Północnego, a nie na otwartym morzu. To się jeszcze okaże, ale jaram się niesamowicie tą trasę. Zobaczmy, gdzie my jesteśmy w tej chwili. O, jejku. To jeszcze mamy kawał drogi, widzicie? To jest jeszcze kawał drogi. Jesteśmy tutaj, a musimy wypłynąć tutaj. Tu jest ujście z tego fiordu. Zobaczcie, jaka tu jest jeszcze masa drogi. Płyniemy z prędkością 5,5 węzła, tutaj widać. Kolejni współzałoganci się budzą i wstają. Po raz pierwszy dobry wieczór. Od północy, tak, więc jeszcze jest czas. Widziałaś to? Widziałaś to? Księżyc w pełni. To znaczy, że wilkołaki wychodzą dzisiaj na powierzchnię. Trzeba przygotować dużo czosnku. Wilkołaki dzisiaj będą gryźć szyję i wysysać krew. Słuchajcie, niestety nie uchowacie się przed moimi opowieściami o powerbankach, ale tym razem inny powerbank, który kupiłem. Kupiłem go z dwóch powodów. Po pierwsze ma mniejszą pojemność, bo ma chyba 20 000 amperogodzin, po to, żeby mi tego drugiego nie wstrzymali na lotnisku, bo kilka razy się zdarzało, że chcieli go zatrzymać, bo był zbyt duży i on tamten jest naprawdę mega efektywny. Więc ten jest taki drugi rezerwowy, to się naprawdę przydaje. Oczywiście też jest solarny, ale chciałem Wam, no bo teraz w nocy nic nie widzicie, więc chciałem Wam pokazać jego główną funkcję i po co go też kupiłem. Więc, uwaga, patrzcie tu, po prostu tak oświetla, ma tutaj całą stronę tego powerbanka wyściółanego lampką LEDową, no rewelacyjnie oświetla, więc w razie jakiegoś zagrożenia, w razie szybkiej potrzeby oświetlenia czegoś, nawet masztu, no wysoko sięga, mamy taką rezerwę. Tutaj zawsze tego powerbanka trzymam, bo w ciągu dnia się ładuje, a w ciągu nocy widzicie, jeżeli jest potrzeba oświetlenia, no to świetnie spełnia swoją funkcję. Co o tym sądzicie? No pewnie jest to coś oczywiste dla doświadczonych żeglarzy, chociaż nie, no w sumie tutaj Paweł nie ma takiego sprzętu. Ma zwykłe latarki LEDowe oczywiście i czołówki, ale takie coś, no myślę, że jest bardzo efektywne, bo spełnia rolę i ładowarki, i latarki jednocześnie. Jest zawsze pod ręką, więc myślę, że sprytne urządzenie i przydatne. Teraz pokażę Wam jedną z takich obowiązkowych czynności, dlatego że wcześniej Wam mówiłem, że płyniemy w nocy po zmroku, no to warto mieć na sobie kamizelkę pneumatyczną. Ja tutaj Wam pokażę, jak zakłada się taką kamizelkę pneumatyczną oraz jak ona wygląda, ale na bluzie. Oczywiście pamiętajcie, że jej nie można zakładać pod kurtkę, więc ja Wam pokażę na bluzie, żebyście dokładnie widzieli, bo bluzę mam w białym kolorze, więc będzie się tutaj dobrze odznaczała. Więc pamiętajcie, najpierw kurtka i następnie kamizelka pneumatyczna. Słuchajcie, tak wygląda kamizelka pneumatyczna. Zakładamy ją w ten sposób. Powinna być w każdej kajucie, na każdym rejsie czarterowym. Jak bierzemy czarter, to powinna być na wyposażeniu, nie? Powinna być na wyposażeniu. Tutaj zapinamy ją w ten sposób, przez takie ucha. I następnie mamy pasek, gdzie zapinamy ją w kroku. I to jest bardzo ważne, żeby zapiąć się w kroku, dlatego że jak wpadniecie do wody, to kamizelka, jeżeli wystrzeli, to może pójść do góry, a wy na dno, nie? Więc musi Was trzymać też coś tutaj w pasie od dołu. Tutaj macie taki pasek, więc on musi się tutaj trzymać. Aha, To jest nabój, który, okej, ponieważ jest zielony, znaczy, że jest dobry. I on powinien wystrzelić na 100%. A okej, jak nie wystrzeli, to pociągamy za tą zoreczkę. za tą czerwoną zawleczkę. Wtedy się otworzy. Okej, Także ale pilnujemy, żeby to nie było wyskoczyło. zamknięte, żeby niechcący za nią tutaj chodząc nie pociągnął. No i dodatkowo jeszcze mamy tutaj taki bloczek, taką uprząż, którą zapinamy się tutaj
No i jak myślicie, do czego to służy? To służy oczywiście do tego, żeby w trakcie chodzenia w nocy po ciemku zapiąć się do elementów jachtu, jakichś railingów, do achtersztagów, do wand. Wtedy nie ma tego ryzyka, że wpadniemy, ta lejce nas wtedy złapie. Więc tak to wygląda. Ja w tej chwili muszę szybko gasić światło, dlatego że płyniemy w nocy i oślepiamy ekipę, która prowadzi jacht. Gasimy światło i najlepiej jest zapalić, właśnie kapitan mówi, czerwone. A czerwone, jak się okazuje, w środku jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ nie oświetla ekipy, która się znajduje tam. Tutaj kolacja już się szykuje, zaraz będzie ciepła herbatka, a my idziemy na wachtę. Zobaczcie na ten księżyc. Powiem Wam, że jest widoczny efekt tak zwanego halo wokół księżyca. Poczytajcie sobie o tym. Dobry żeglarz powinien znać się również na meteorologii, ponieważ poziom ciśnienia zwiastują odpowiednią pogodę za kilkanaście godzin czy nazajutrz. I właśnie efekt halo wokół księżyca zwiastuje bardzo dobrą pogodę w dniu jutrzejszym. A w tej chwili już widać gwiazdy. Według tego, co ja się uczyłem, gwiazdy wcale nie zwiastują dobrej pogody, ale właśnie dosyć złą pogodę w dniu jutrzejszym. Więc zobaczymy, czy się sprawdzi. No tutaj mamy ten wielki wóz, co się kłóciłem wczoraj w nocy z Pawłem, że nie ma tutaj wielkiego wozu, a tu jest wielki wóz. Jedną z atrakcji oraz takich zajęć, które można sobie znaleźć podczas żeglugi w nocy, jest obserwacja gwiazd. Oczywiście wtedy, kiedy niebo jest klarowne i nie ma chmur. Oczywiście pamiętajcie, że przede wszystkim koncentrujemy się na tym, żeby patrzeć na wodę, obserwować teren, bo po to jest nasza wachta, oraz patrzeć na ploter. No to jest absolutny priorytet. Ale oprócz tego, no oczywiście kontemplujemy to, co jest wokół nas. No, widzicie, że mamy przepiękną pełnię, która się odbija na jeziorze i dodatkowo daje nam to niesamowite oświetlenie podczas płynięcia. Jak najbardziej możecie też poobserwować niebo, które dzisiaj akurat mamy bezchmurne niebo, więc mamy perfekcyjną widoczność. Słuchajcie, możecie sobie też ściągnąć taką aplikację, pewnie znacie aplikację, która ułatwia Wam obserwację gwiazd i konstelacji. I tutaj wierzcie mi, że jest z tej strony, Wielka Niedźwiedzica, czyli mały, wielki wóz. Możecie zidentyfikować różne konstelacje, tak? Planety, asteroidy, satelity, sztuczne satelity, międzynarodową stację kosmiczną. Tutaj różne, więc można się też tutaj w nocy nieźle pobawić. Tutaj mamy widoczny księżyc, a tam mamy dosyć mocne źródło światła i udało mi się zidentyfikować, że jest to Mars. Świeci na pomarańczowo, świeci jednolitym światłem. Jednolite światło oznacza, że nie jest to gwiazda, ale planeta, dlatego że gwiazdy świecą mrugającym światłem, własnym światłem, tak? A planety świecą światłem odbitym od tego światła, więc w ten sposób możecie rozpoznać, czy jest to planeta, czy gwiazda. No z Ziemi jesteście w stanie zobaczyć właśnie Mars, Wenus, czasami Jowisza. Dopłynęliśmy do mojej nocnej wachty. To doświadczenie jest trudne do opisania. Głucha cisza, czarna tafla fiordów, małe punkciki świetlne w oddali sygnalizujące nadpływające jednostki, niesamowicie gwieździste niebo, gigantyczny księżyc i ja sam na pokładzie. Naprawdę cudowne momenty, których musicie choć raz w życiu spróbować. Prowadzenie jachtu w takim anturażu jest nieco abstrakcyjne i sprawia wrażenie, jakbyśmy płynęli po gwiaździstej drodze mlecznej. Zrobiłem kilka zdjęć, aby pokazać Wam mniej więcej, jak to wyglądało, ponieważ ruchomy obraz filmu nawet w trybie nocnym pozostawia wiele do życzenia. Jestem zachwycony i nie chcę dopływać do portu. Absolutny sztos. Jest godzina 23, płyniemy do celu. Ja się tutaj doświetliłem tą moją lampką LEDową z powerbanka. Wyglądam troszkę przerażająco. Za nami księżyc, pełnia oraz nasza bawarka. Można zidentyfikować łatwo też gwiazdę polarną, ponieważ ona jest oddalona około 5 długości od prawej części wielkiego wozu na północny wschód. I rzeczywiście zidentyfikowałem tutaj tą gwiazdę polarną. Jest doskonale widoczna. Gwiazda polarna stanowi też część dyszy małego wozu. Są to bardzo przydatne informacje, ponieważ gwiazda polarna wyznacza nam północ, więc jeżeli się gdzieś zgubicie, no to na podstawie tej informacji, tej wiedzy jesteście w stanie dotrzeć do celu, na przykład na jakiejś, nie wiem, polanie, w lesie, wróciliście z grzybów, zabłądziliście i nie wiecie, jak do domu dotrzeć, a nie macie telefonu komórkowego. No to taka prosta informacja może Wam ocalić życie. Ho, ho. W nocnym pływaniu, a tym bardziej przy samotnej wachcie, zawsze używamy kamizelek pneumatycznych. Dobrą praktyką przy przechodzeniu na dziób jachtu jest również przypinanie się do tzw. life liny, czyli liny asekuracyjnej, która ogranicza ryzyko wypadnięcia za burtę do minimum. A wiadomo, że wypadnięcie za burtę w nocy może oznaczać, że nikt z załogi tego nie zauważy. Jest więc to bardzo istotna praktyka. Słuchajcie, dopływamy. Jest godzina po pierwszej. Zapaliliśmy tak zwany Broadway. To jest tutaj światło do góry, bardzo mocne. Tutaj pozwoli oświetlić
forpik, żeby przygotować odbijacze i całą resztę. Będziemy cumować do Y-bomu. To są takie pomosty, gdzie po dwóch stronach macie pomost, zejście, więc odbijacze trzeba przygotować po obu stronach, po lewej i po prawej burcie. I tak już przygotowaliśmy. Ja to już tutaj przygotowałem też cumę dziobową, nabiegową do rzucenia i czekamy, aż zza tej mgły pojawi nam się port. No fajne doświadczenie. Tym bardziej, że jest właśnie jeszcze mgła, ogranicza widoczność. Im cięższe warunki, tym bardziej ja się cieszę, no bo rozwinę swoje doświadczenie. Im więcej ekstremalnych przypadków, tym łatwiej będzie mi w przyszłości na nie reagować. Więc mega sprawa. Zobaczcie, jaka jest mgła. Obroty silnika praktycznie zmniejszyliśmy do minimum. Nie włączamy nigdy silnika, bo to on zapewnia nam manewrowość. Ale jak słyszycie, albo nie słyszycie w tej chwili silnika, jest totalnie cicho i trochę jest atmosfery grozy, jakbyśmy brali udział w jakimś mrocznym filmie z średniowiecza. Jest godzina 1:30 w nocy, ale okej, obracamy się burtą, jak widzicie. Będziemy oczywiście cumować burtą do tych Y-bombów. A tutaj widzicie, jest Y-bomb idealnie przygotowany pod nas. Czyli ma z dwóch stron takie pomosty małe. Więc idealnie dla naszej 14-metrowej łodzi. Ale głównie w większości praktyką jest to, żeby cumować burtą. I też tak właśnie teraz robimy. Elegancko. Ale widzicie, jaka jest mgła. To buduje naprawdę niesamowitą atmosferę tutaj. Cisza, spokój. Zobaczcie, jak idealnie parkujemy. Cumujemy, przepraszam. Zobaczcie. Kapitan ręcznie steruje sterem i w tej chwili płyniemy na silniku wstecznym, ale za chwilę kapitan włączy neutral, czyli bieg jałowy. Zobaczcie, tutaj trzeba wcelować. A za chwilkę będzie wrzucony bieg do przodu. Wrzucona. Ważne jest tutaj komunikowanie się załogi. Jest mały problem, nie mieścimy się w tym Y-bombie. Jest totalnie na styk. Zobaczcie, rzeczywiście, no, jest na styk, ono się nie rozejdzie, a tam jeszcze mamy trochę. Zobaczcie, wypływamy jednak, bo nie zmieściliśmy się w tym Y-bombie. Był zbyt wąski, nie jest przygotowany na tak duże jednostki jak nasza, więc tutaj dopłyniemy z tamtej strony. Tam jest Y-bomb tylko jednostronny, więc zacumujemy sobie jedną burtą. Będzie dużo łatwiej. Dobra, wchodzimy drugi raz. Tutaj jak zaraz zobaczycie, jest tylko jeden Y-bomb z naszej prawej burty, a teraz od waszej lewej. Tak wygląda cumowanie w praktyce. Nie siedzę. Muszę ją tu ściągnąć. Dobra, szpring trzyma, silnik wyłączony. Wytrzymamy. Widzicie, tyle jest ok i to jest najważniejsze, żeby statek nie poruszał się do przodu, do tyłu. Po to był szpring. No to jeszcze jedną rzecz zrobiliśmy. Włączyliśmy, akurat jest woda w tym porcie, więc od razu uzupełnimy zbiorniki. Więc tutaj na rufie mamy jeden zbiornik, drugi jest na dziobie. Już raz widzieliście, tutaj patrzcie, jak się przydaje mój powerbank z LEDem. Jak się przepełni tutaj zbiornik, to woda z tego wyleci, nic się nie stanie, trzeba zakręcić tam zbiornik czarkowy, dam pytanie, że już jest finito i wyciągamy. No tutaj około 100-150 litrów wody wejdzie, więc czekamy, aż się przepełni. 5 minut później. Cały czas ta sama sytuacja, więc czekamy. I od razu możecie zobaczyć, jaka jest głębokość w takim porcie. 18,5 metra pod nami, czyli bezpiecznie dla naszego killa. Ok, o, widzicie, się przelało. Resztkę tutaj możemy wylać do tego odpływu i oddajemy rurę. Super. Teraz trzeba tutaj zakręcić ten wlew. No dobra, to się żegnamy.
I do zobaczenia jutro rano z tej miejscowości. No tutaj takie duże jachciki zapakowane. Dzień dobry. 9 rano. Bardzo dobrze się spało. No po takiej nocy, gdzie po 3 poszedłem spać, bardzo dobrze się spało. 6 godzin snu, całkowicie wystarczające. Czeka nas kolejny fantastyczny dzień. Już widzę, że pogoda będzie bardzo dobra. Dzisiaj już jest sobota? Nie, sobota, tak, sobota. Dzisiaj mamy gambus. Maria tutaj od samego rana rządzi. No ja już jej pomagam. Słyszałem, że znowu zadziałał ten czujnik. To gotowanie Marii tak zachwyciło współzałogantów, że wyprosili o częstsze gotowanie przez nią posiłków. A że jest to jej pasją i niewątpliwym talentem, to długo nie musieli namawiać. Maria przy moim skromnym udziale przygotowała fantastyczne śniadanie. Ta miejscowość, bo wczoraj chyba po zmęczeniu trzeciej w nocy jak dopłynęliśmy, to nie zdążyłem powiedzieć. Ta miejscowość, do której dopłynęliśmy, ten port, nazywa się Dingia. Nie wiem jak to się wymawia, ale śmieszna nazwa, podobna do nazwy pontonu, jak pamiętacie, na ponton mówi się Dingi. Więc jest to bardzo ciekawa miejscowość, jeszcze jej nie zwiedziałem. Widzę, że mamy pogodę rewelacyjną. Zaraz pomagam w śniadaniu kampusowym, a później zwiedzimy tutaj ten port. Nie jest zbyt duży, widziałem na mapie, więc zajmie to bardzo nam mało czasu i około godziny 12 będziemy się zbierać do portu. Aby była kawa. Może być Aby była kawa, kończy. Tak? Czekaj jeszcze z tym serem, jeszcze tylko to będzie. Teraz kroimy serek. Kampusowych można. No i sprawdza się ta ryneczka. Jeszcze mam jej kampus. Dzień dobry, dzień dobry. Rozpoczynamy 6. dzień w pięknym porcie. Jak on się nazywa? Dingi. Hello. Ale pięknie. Zobaczcie, ale idzie jakaś potężna chmura tutaj. Nie jest tak kolorowo. Mega klimatyczne. I tutaj mamy nawet takie większe jednostki, zobaczcie. Dobra, wybieramy się tutaj na krótkie zwiedzanie tej okolicy. Za chwilę wracamy na pokład i robimy nasz tajemniczy test specjalnie dla Was. Zobaczcie, tutaj jest wysoko. Trzeba się troszkę postarać. Tak, no pewnie, tutaj jest rewelacyjnie. No i tutaj widzisz, tutaj o 3 w nocy wczoraj dopływaliśmy. Jak Ty sobie już smacznie spałaś, tak? I marzyłaś o tym, co na śniadanko zrobimy. W końcu mamy taki bogatszy port. Tutaj trzeba zawsze uważać, pamiętajcie, na te wszystkie liny z prądem, żeby komuś czegoś nie odłączyć. Kable z prądem, bo wszyscy tutaj się ładują. Po to jest opłata portowa, właśnie, żeby móc napełnić zbiorniki z wodą. No, Norwegia jest piękna. O, to jest właśnie nazwa tej miejscowości. Dingia. Zobaczcie, jak estetycznie, skromnie napisane. A tutaj jest nawet sauna od razu. Zobaczcie, jaki klimatyczny. Tutaj mamy nawet palenisko. Rewelacja. Wow! Oj, to coś dla morsowania chyba. Zobacz, Maria. Można napełnić lodem. Tutaj mamy taką górską rzekę jeszcze w okolicy. Nie, no piękna miejscowość. Bezpośrednio z sauną. Klimat jest. Wczoraj w nocy nie było tego wszystkiego widać. Norweskie ryby, które można złowić. Może dzisiaj pokuszę się z jachtu, żeby zarzucić wędkę i coś złowić. Najbardziej bym chciał to. Czyli to jest... To nie jest homar, to jest bardziej rak. Z tego co widzę, a ja lubię skorupiaki.
Lubię mięso, uwielbiam mięso z kraba i uwielbiam mięso z homara. To są moje najlepsze, najsłodsze mięska, więc zawsze, jeżeli mam okazję gdzieś skonsumować świeżego prosto z morza, to robię. Za 20 minut odpływamy, a ja jeszcze muszę wykonać dla Was tę specjalną akcję, o której trąbię od wczoraj i troszkę mało na to czasu mamy. O, zobaczcie, tutaj ktoś kamperem przyjechał, albo to są ich kampery do podróży po Norwegii. Może tu jest jakiś ich letni dom, a normalnie mieszkają w Oslo. No i taka krótka przebieżka przez to miasteczko, no bo ono też nie jest jakoś mega duże, ale jabłuszka na drzewach tutaj rosną w takim klimacie zimnym, podbiegunowym. Dobra, już czuję tutaj napięcie. Lila, dawaj, co jest? Już zamiana na roli. Lila nie dała rady, ja nie rozumiem tego. No, że to jest tylko 95 kg. Co jest grane? Ale czad. Trzeba uważać, żebyś tutaj nie obicił maszt. To się okaże, że nikt hipopotana nie wciągnął. O, Czarek ma powera. Nie no, jak wystarczy? Nie no, wyżej, ja muszę tutaj zobaczyć. O, idzie Jacek. Dzisiaj przygotowałem specjalnie dla Was kontentową niespodziankę. Udało mi się namówić kapitana na zawieszenie mnie na maszcie. Na specjalnej uprzęży można dotrzeć w ten sposób na sam szczyt jachtu. Niestety kapitan nie chciał zaryzykować wciąganiem mnie na top masztu i musiałem zadowolić się jedynie niskim bujaniem między wantami. Jeśli jednak pływamy na ciepłych wodach, to te liny mogą służyć jako fajna zabawa i dodatkowa atrakcja, gdzie przy większym rozbujaniu na linie możemy wyskakiwać bezpośrednio do wody. No dobra, jesteśmy już na jakiejś wysokości i normalnie to służy, żeby wciągnąć na maszt i dokonać jakichś napraw, tylko rzeczywiście zabezpieczyliśmy mnie w taki podstawowy sposób. Nie mam tutaj zabezpieczeń, tylko po prostu siadłem na ławeczkę i też no, w delikatny sposób chcieli mi powiedzieć, że po prostu za dużo ważę i o, no to już się zaczyna jakaś wysokość. Mistrzostwo świata. Dobra, elegancko. Ile tu mamy metrów? 15. Tak, 15. No właśnie, dla mnie 15 metrów. Czyli do topu zostało 6 metrów tylko. No, już jestem prawie na górze. Nie, no rewelacja. A teraz jak wskakujesz do wody, dawaj. Dawaj, no a jeszcze wypchnij mnie tam jeszcze raz. Ale czad. A, tak z odrzutem. O, no damy. O, właśnie, masz tu, uwaga. O. Dobra, myślę, że starczy, nie ma co kusić losu. A jakie jest ryzyko spadnięcia? Żadne, tylko się trzymaj i tej liny się też trzymaj. Ale czad. No patrzcie, jakie atrakcje tutaj. Nie, to ciebie to bardzo lekko. Dobrze, że mamy taki kawestan, no. W takim śniadanku to... Wow. Okej, bujanie na maszcie zaliczone. Możemy wypływać w kierunku naszej ostatniej destynacji tego rejsu. Wracamy do Bergen, z którego rozpoczęliśmy ten rejs. Zanim jednak to się stanie, to musimy zatankować pełny bak naszej Bawarii 46. Metra, kontakt. Dobra. Za to dobrze.
Magda, złapiesz? A to co, tylko w pieniążkach? Przelew... Kartą nie? Masz kartę. Nie bankomat, tylko ten, czytny płatnik, nie? Płatnik, okej. 8, aha, tu ktoś zapłacił 22,99 koron za litr. I to jest diesel, nie? No, widzicie, że ten wąż nie jest jakiś Słuchaj, ten mega wąż jest duży. wybitnie dłuższy. Tak. Czekaj, starczy? Starczy? Starczy, starczy. Trzymaj go. A, tu jeszcze woda jest, więc uzupełnimy sobie wodę elegancko. Więc widzicie, jeszcze tutaj przy stacji benzynowej można sobie wodę dotankować. Ja czekam teraz na sygnał od kapitana, że jest podłączone kartą, otwarty rachunek i jak tylko będzie okejka, to cisnę. Nie jest to wyższa szkoła jazdy, prosta rzecz jak na stacji benzynowej, samochodowej. Pewnie tylko troszkę dłużej potrwa, ale tak, to dokładnie to samo. Ciekaw jestem, jaka tam jest cena w koronach, czy to było oczywiście 22,99 za tego diesla, zaraz sprawdzę i dam Wam oczywiście znać. No tutaj wchodzi, o ile pamiętam, 210 litrów diesla. Ciekawe, czy jest taka też blokada, jak na stacji. O, jest. Dobra, widzicie? Czyli tak samo ja mogę sobie tutaj siąść i czekać, tylko problem jedynie w tym jest, żeby tutaj dużo się nie wylało, no bo będzie śmierdzieć, ręce już nam śmierdzą olejem napędowym, więc trzeba być czujnym, żeby się mocno tutaj nie wylało. 115 litrów, 15,99 koron za litr oleju napędowego. Ja się cieszę, że większość tych procedur żeglarskich, znaczy no większość, wiadomo, że to jest podstawa, prawda, ale podczas tego tygodniowego rejsu naprawdę dużo rzeczy zrobiliśmy. I było i tankowanie, i wspinanie się na maszt, i różnego rodzaju sumowanie, i pływanie w nocy, wachty, kambuzowa, żeglarska, więc wszystko to, na co liczyłem. Dzięki Kubrykowi. Okej, dobrą praktyką, tutaj kapitan powiedział, przy potankowaniu jest zrobienie zdjęcia liczby motogodzin, żeby wiedzieć, jakie jest rzeczywiste, realne spalanie tej jednostki. Cezóweczka poszła do góry. Aha, no maksa Już niby. już się cieszymy, że mamy Tak, na czym pływać, tak? 115, a tu pokazuje 2895 motogodzin, tak? To jest w motogodzinach. 115 litrów, czyli to oznacza, że tam 80 było w baku mniej więcej. Tak, bo mam 210 bak. No stop. Okej. No i już możemy odpływać. Dzisiaj płyniemy do Bergen. Zajmie nam to pewnie jakieś 8 godzin. A, luzujemy grota, żeby się ustawić w stosunku do wiatru. Bo teraz jak widzicie płyniemy pół wiatrem, prawda? Mamy. Już bakszlak lekko wchodzi. Płyniemy prawym halsem. Rozpoznać to można po tym, że żagle mamy po lewej stronie, znaczy prawy hals. W końcu płyniemy na żaglach, pięknie. O, statkiem piękny rejs, statkiem na fali, piękny rejs. Nasz cel jest tam. Płynęliśmy tutaj w tym kierunku, no bo na żaglach się halsuje, ale spadła nam prędkość na 2 węzły. Widać, że padł nam fok, więc przerzucimy foka na prawą stronę. Idziemy płynąć na tak zwanego motylka. Czyli grot będzie na lewej stronie, czy na prawym halsie, a fok na prawej stronie, czy na lewym halsie. I będziemy płynąć tak naprawdę forward windem. No bo ta prędkość jest lipa, ale to ile tutaj nam wzrośnie? O 2,3? Ja, chyba tyle tylko tam pachło, ale nie będzie. Zobaczcie tam na topie jest kierunek wiatru, widać, że to jest forward wind. Dzisiaj niestety słabo wieje, ale mimo wszystko próbowaliśmy kilka razy rozwinąć żagle i skorzystać z ostatniej szansy, aby pożeglować. Rozwijamy więc grota, dostrajamy się do wiatru i sprawdzamy prędkość łodzi na żaglach. Płynęliśmy tak około godziny, ale później wiatr totalnie osłabł, więc ponownie przerzuciliśmy się na pływanie całkowicie na silniku. No, płyniemy cały czas na silniku, 6,5 węzła, zaraz wpływamy już z fiordu, będziemy bliżej Morza Północnego. Niestety no, wiatr na razie nie jest mocny, ale właśnie zależy na tym, żeby troszkę się zwiększył. A ja Wam pokażę taką aplikację, którą mi pokazał tutaj kapitan. Jest to alternatywa też dla
aplikacji Navionics. Navionics jest płatna, a to jest aplikacja, która się nazywa C-Maps. Tutaj macie oczywiście miejsce, w którym obecnie jesteście, po lokalizatorze, GPS. Ja już tutaj mam poprzednie nasze trasy, które wykonaliśmy wcześniej z Bergen. Widzicie, to jest ta niebieska linia i w tej chwili ustawiam nową trasę na dzisiejszy rejs i tutaj wykreujemy sobie nową trasę, miejsce startowe. Miejscem startowym będzie nasza lokalizacja obecna, a naszą destynacją będzie Bergen. Mamy Bergen, tu płyniemy. Mamy select i zobaczcie, powstała nam już trasa. Pokazuje 44 mile morskie. Dajemy finish. Nazywamy na przykład Norwegia 6, bo to już jest nasza 6. trasa. Zapisujemy, klikamy Navigate i nas automatycznie nawiguje. No, czyli to jest taki wasz Google Maps nawigator. No i tutaj wam jeszcze pokażę sytuację na żywo. Widzicie tutaj naszą pozycję, ta niebieska linia pokazuje, gdzie jest wyznaczona trasa, a ta cieńsza niebieska pokazuje, gdzie obecnie jesteśmy. Zobaczcie, teraz zmienię kurs w lewo o 1 stopień i jak zmieni się tutaj ta nasza pozycja. Widzicie, że zmienia się ta niebieska linia. Dobijamy do tej niebieskiej grubej, czyli do właściwego, można powiedzieć, znaczy kursu, który wyznaczyła ta aplikacja. Nie jest to właściwy kurs, ale widzieliście teraz, ta drobna niebieska linia nałożyła się na tą grubą. No, a to mnie cieszy, bo słonko również tutaj zawitało pod tym kątem. Słuchajcie, moi drodzy, chciałem tylko przypomnieć, że płyniemy rejsem organizowanym przez firmę Kubrick. Ta firma zaprosiła Krzysztofa Krawczyka, żeby przemierzył tutaj norweskie fiordy. Właśnie kończymy naszą podróż. Tradycyjnie w ostatnim dniu vloga zrobimy podsumowanie całego tygodniowego rejsu. Wymienimy tak zwane nasze zady i walety, inaczej mówiąc wady i zalety tego rejsu, więc zobaczycie takie podsumowanie i nasze rekomendacje, ale już teraz możemy powiedzieć, że serdecznie polecamy firmę Kubrick, jeżeli chodzi o rezerwację rejsów, no szczególnie tutaj w tym rejonie Skandynawii, no bo ten rejon zwiedziliśmy, ale możemy pochwalić organizację, skipera. Bardzo fajną opcją jest to, że w cenie rejsu zawarta była składka związana z jedzeniem, ale nie chcę się tutaj wdawać w szczegóły. Opinia ogólna jest bardzo dobra, ale podsumowanie takie grube zrobimy w ostatnim dniu vloga. I jeszcze widzę, że Jacek chciał coś powiedzieć. Tak wyczułem. No widzicie, tak się bawią załoganci na rejsach Kubricka. No, fantastyczna załoga, zintegrowaliśmy się rewelacyjnie. Nie chcemy opuszczać tego miejsca, ale niestety trzeba wracać za 2 dni już do rzeczywistości. Zapraszam Was do kolejnego odcinka z Norwegii, w którym zobaczycie m.in. życie nocne Bergen oraz cumowanie równoległe do innych jachtów w porcie, gdzie aby zejść na keję trzeba przejść przez inne jachty sąsiadów. Zapinajcie szelki i zapraszam na bujanie.